Dzień dobry, kłaniam się nisko. Z tej strony Maciek z Motorlandu. Serdecznie zapraszam Was na materiał, w którym wybiorę dla Was najciekawsze propozycje motocykli od QJ Motors z Chin. Jesteśmy w Hangzhou, 15-milionowej metropolii i jedziemy do Wenling, do miejsca, w którym będziemy te motocykle mogli przetestować. Przy okazji, będąc w Chinach, pokażę Wam, jak wygląda tutaj życie, jak wygląda tutaj przyjazd, co ile kosztuje. Jeżeli jesteście ciekawi, serdecznie zapraszam Was na ten materiał. Ale nie tak szybko. Żeby znaleźć się w Chinach, potrzebujecie 2 dni. Ceny lotu zaczynają się od 3500 zł, a kończą na nieskończoności, jeżeli wybierzecie pierwszą klasę. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, przez które przejeżdżamy. Wszędzie jest pięknie, czysto, zielono, przystrzyżone. Nie ma totalnie żadnych śmieci, także jest porządek. Co ciekawe, jeździ się tutaj, czy jest nakaz jazdy w kaskach, ale bardzo dużo osób jeździ bez. Wszystko wygląda tutaj na niesamowicie poukładane. Jestem zaskoczony ilością samochodów elektrycznych. Tutaj podobnie tak jak u nas, te auta elektryczne mają zielone rejestracje i jest ich tutaj naprawdę dużo. Niebieskie rejestracje to są te zwykłe. My oczywiście nie przejeżdżamy przez downtown i przez centrum, tylko gdzieś tam obrzeżami, a już jak odjeżdżaliśmy z lotniska, to w zasadzie wszystkie ichniejsze Ubery, które przyjeżdżały, no to były elektryczne. Ale to akurat specyfika tego dużego miasta. Tak tutaj rozmawiamy sobie, że 50% wszystkich samochodów jest elektrycznych. No a oczywiście ci, którzy jeżdżą na tak zwanym Uberze, no to tutaj w zasadzie 100% samochodów to samochody elektryczne. Only they will wear a helmet. The other normal people. Is not mandatory? Mandatory is a must. It's a must, but if the policeman didn't see you, if they don't Okay. see you, you know. Okej. Nie jest tak źle. Wiele rzeczy jest napisane nie tylko po chińsku, tylko też po angielsku, więc nawet Europejczycy, którzy tu trafią, nie powinni mieć najmniejszego problemu. Wow, ale wyszliśmy na wielką stację. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda od przodu. Zobaczcie sobie. Wszystko pięknie oświetlone. Widać, że to wszystko jest naprawdę w miarę nowe. This is Manu, my host in China. Hi guys. A przy okazji jest to też dostawca części, z którym współpracujemy na co dzień. To, słuchajcie, nazywa się rozmiar stacji. Wchodzi się normalnie jak na lotnisko. Kontrola bezpieczeństwa, wszystko, bagaż. Poza tym sprawdzają, czy nie macie ze sobą niczego. Powiem Wam, że jest rozmiar przytłaczający. Wszystkiego jest tak dużo ludzi, że bramki normalnie są poukładane do wchodzenia, tak jak u nas trochę na koncerty, żeby ludzie się nie tratowali. Oczywiście ci, którzy się strasznie śpieszą, to strasznie im to przeszkadza. No bo słuchajcie, muszę patrzeć na to, co się dzieje. Idę do okienka, zobaczcie, jak wygląda ilość peronów przede mną. Stacja jest ogromna. Na szczęście mam zeskanowane wszystko, tak żeby tego trafić. Idziemy do okienka 10B, 11B. Nie ma co może wyolbrzymiać tej podróży pociągiem, ale muszę przyznać, że 300 na godzinę robi wrażenie i to nie wcale w największych miastach, takim jak Pekin czy Szanghaj. Także pociąg jedzie bardzo szybko, fajnie. Muszę Wam powiedzieć, że zupełnie inaczej wygląda krajobraz za oknem niż u nas. Jak się jedzie, to widać, że tam są całe kwartały przy tej linii kolejowej wydzielone do tego, żeby albo posadzić trawę, jakąś zieleń, albo bloki, które jak się stawia, to są generalnie bardzo podobne, takie same. Zrobiłem prawie 300 km. Jestem w takiej miejscowości, która się nazywa Taizhi. Zobaczcie, jak wygląda tutaj widok z okna. Jestem na 11 piętrze. Niestety mam trochę problem z płatnością, bo żeby tutaj korzystać z kart naszych, trzeba podpiąć do takiej aplikacji, która się nazywa Alipay. Dodając taką kartę do aplikacji Alipay, ona z tej Waszej karty robi do zeskanowania taki QR kod i płaci się w ten sposób, że ten kod jest skanowany przez tych, którym macie za coś zapłacić i dopiero wtedy płacicie. Wszystkie hotele są bardzo podobne, pokoje są dużo większe niż w Europie z bardzo ładnymi widokami i nie są takie drogie. Tutaj na dole widzicie, ile kosztuje taki pokój na jedną noc. Łazienka zawsze jest bardzo duża i ciekawie
urządzona. Zawsze tutaj te kibelki są w takim zamknięciu jeszcze dodatkowym, nawet jak się wchodzi do łazienki zupełnie inaczej niż u nas. No i tutaj wanny nie mamy, ale mamy całkiem fajny, zamykany prysznic. Dobra, mam małego jetlaga, bo podróż trwała bardzo długo. Jeśli chodzi o internet tutaj, to bez żadnego problemu w Revolucie możecie kupić kartę eSIM, zainstalować w swoim telefonie i jak będziecie no jeszcze w kraju przed wylotem, no to warto to aktywować, bo tutaj jak przylecicie, wystarczy włączyć tą linię i wtedy internecik będziecie mieli. Koszt to tam 40 zł za 3 giga. Ja tutaj nie wiadomo czego nie będę robił, więc mam nadzieję, że mi starczy do nagrywania filmów i wysyłania jakichś relacji na Instagramie. To co istotne, tutaj nie działa większość zachodnich aplikacji, takich jak Google, Instagram czy Facebook, więc jeżeli chcecie korzystać z tego tutaj, to należy sobie pobrać jakiegoś VPN-a koniecznie przed wyjazdem, bo tutaj jak przyjedziecie, to będzie już zablokowane i dzięki włączeniu tego VPN-a będziecie mogli korzystać ze wszystkich aplikacji, które znacie na co dzień. No, Chińczycy są takim potężnym krajem, że stwierdzili, że warto te aplikacje mieć swoje, a nie wysyłać gdzieś dane do Stanów, no bo oczywiście wszystkie te aplikacje zbierają nasze dane, więc oni mają wszystko swoje. Patrzcie, co tutaj fajnego jest, jakby się jarało i trzeba byłoby uciekać przed pożarem, to żeby się nie udusić, jest maseczka. Tutaj jak już będziecie chcieli pójść spać, to można manewrować wszystkimi światełkami w łazienkach. Jedno światło master do zapalania i gaszenia wszystkiego. Teraz mamy akurat wszystko zapalone, także jeśli chodzi o gniazdka, to ja kupiłem specjalną przejściówkę, ale tutaj chyba nie będzie potrzebna, dlatego że w doskonałej większości hoteli i miejsc są te 2 bolce, które w Europie również działają. Dodatkowo 5V wejścia na USB-A. Z rzeczy ciekawych, o których warto wspomnieć, to na pewno jest ten oto sedes. Rzadko chyba spotykany u nas, albo może nawet w ogóle, słuchajcie, jest cichutki. Jak się otwiera, to od razu napełnia się wodą, żeby nie było dużego hałasu, jak się będzie spuszczać wodę. Obsługa tego urządzenia jest tutaj. Jak widzicie, można sobie psiknąć w tyłek, zapalić światełko, wiaterek jakiś tam i mnóstwo jeszcze innych rzeczy zrobić. Nie trzeba niczego naciskać, jeżeli on się zorientuje, że wstaliście i chcecie zamknąć i coś tam żeście w środku narobili, to sam wodę spuści. Z innych ciekawych rzeczy to sposób przygotowania tego miejsca dla gości. Mamy tutaj, słuchajcie, kilka fajnych rzeczy, które są rzadko spotykane akurat w Polsce. Na przykład szczoteczki do zębów albo pastę do zębów, nawet 2 szczoteczki do zębów, jakieś pilniczki, tego typu rzeczy, także całkiem sprytnie. Trochę się już tutaj urządziłem, jeździmy jutro, więc idę trochę pochodzić, pospacerować. Chociaż z tego co zauważyłem, to tutaj ludzie po ulicy za bardzo nie chodzą. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie oni są, bo przecież jest tutaj ich tyle w takiej liczbie, że powinni generalnie być wszędzie. Dobra, idziemy coś zjeść na spacer. Lot tutaj trwa, słuchajcie, 14-15 godzin z przesiadką w Dubaju. Bardzo często trzeba długo czekać, więc generalnie człowiek jak przyjedzie, to jest normalnie na fest zmarnowany. Kontrola paszportowa jest bardzo długa, są odciski palców pobierane, robione Wam zdjęcie i to zdjęcie, które Wam tam robią, będzie wykorzystywane w kamerach, żeby identyfikować Was, gdzie jesteście, co robicie, więc nie jest tutaj, no tak jak u nas, każdy krok tutaj jest monitorowany. Ja wiem, czy to gorzej, czy lepiej. Na pewno zupełnie inaczej. Człowiek może czuje się nawet trochę bezpieczniej. Nawet teraz, jak tutaj idę i nagrywam sobie w takim parczku, to widziałem już kilka kamer, które na pewno elegancko mnie zeskanowały. Mam nadzieję, że nikt mi tej kamery tutaj nie przyjdzie i nie zabierze, ale rozmawiałem ze swoim hostem jeszcze w Hangzhou i tam powiedział, że raczej w miejscach publicznych nie ma żadnego problemu. To, co jest jeszcze ciekawe i interesujące, to jak w ogóle wyglądają miasta. Wszędzie są wysokie budynki. Jeśli chodzi o motocyklistów i ruch, to naprawdę bardzo mało motocykli jeździ po miastach. Natomiast skutery, jakieś elektryczne, małe, 125, 150 są wszędobylskie, naprawdę jest ich tutaj bardzo dużo, bez problemu można spotkać. Zaraz będziemy nawet przechodzili, to zobaczymy, jakie marki królują. Jeśli chodzi o samochody, to zdecydowanie
porówno, nie ma tak, że są same chińskie marki. Aczkolwiek, jaki wiatr porwie mnie normalnie do tej rzeki. Jest sporo Volkswagenów, sporo Tesli, widziałem Audi, Toyoty, także 50-50 bym powiedział. W tych mniejszych miasteczkach więcej aut spalinowych, w tych dużych bym powiedział, że nawet więcej aut elektrycznych. Bardziej popularne są tutaj niż u nas. Bardzo ciekawe obserwacje, słuchajcie, z wielkich stacji, czy to metra, czy stacji przesiadkowych jakichś. Tu jest tak duża populacja, że ciężko sobie wyobrazić, żeby to działało inaczej. I tutaj na każdym poziomie, jak wchodzicie, są kontrolowane bilety i wasz paszport jest waszym biletem. Bilety kupuje się w internecie, są przypisane do paszportu, więc jeżeli bilet macie na pociąg, to wchodzicie na taki peron i tam jest ten bilet sprawdzany. Najpierw przy wejściu do samej stacji, potem przy wejściu na perony i w pociągu biletu już nikt nie sprawdza. Trudno sobie wyobrazić, że przy takiej populacji działało tutaj to zupełnie inaczej, także nie ma co się śmiać z tego, że Chińczycy są po prostu podporządkowani i robią nie wiadomo jak się im każe, tylko ciężko to sobie wyobrazić, jakby to funkcjonowało po prostu inaczej, bez takiego ogarnięcia. Tak jak nawet Wam mówiłem, na wejściu do stacji są normalnie poukładane takie poprzeczki, żeby wchodziło się jak na koncert. No nie po to, żeby ludzi zwolnić, tylko po to, żeby ten ruch bardziej poukładać. Nawet wejście na perony odbywa się kilka tylko minut przed tym, jak się takim pociągiem ma zamiar odjechać, więc naprawdę szacun, że takim miliardowym krajem tak można zarządzać. Z perspektywy tego, jak się jest w Polsce, to się może to wydawać śmieszne, natomiast jak się tutaj już jest i przyjedzie, muszę Wam powiedzieć, że nawet to budzi pewien podziw, skoro ludzie są w stanie tak dobrze organizować ruch siebie tutaj, to podejrzewam, że całkiem nieźle też potrafią robić motocykle. Ale o tym wszystkim oczywiście dowiemy się przez następne 2 dni. W jakiejś dzielnicy biurowej i pod tymi wszystkimi biurowcami, które tutaj są dookoła, jest mnóstwo parkingów dla jednośladów. Ale z tego co widzicie, tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma tutaj w ogóle dużych motocykli, dużych pojemności. Są praktycznie same skuterki albo elektryczne, albo jakieś tam małe spalinówki. Jak widzicie, mnóstwo osób tutaj nawet na ulicy pozostawiało swoje kurtki, tak żeby tego nie brać do biura. Także na pewno jest to tutaj sposób na przemieszczanie się. Marki w większości są to raczej chińskie. Nie widziałem chyba ani jednego japońskiego tutaj teraz, jak przechodziłem. Honda, jakaś 125. I chciałem od razu zweryfikować to, co przed chwilą powiedziałem, bo jest tutaj jeden duży motocykl i uwaga, jest to Cruiser Motor S550, który nie jest akurat u nas w Polsce dostępny w ofercie, ale widzę, że gościu tutaj całkiem nieźle oponki domyka, więc prędko jeździ. Im dłużej tutaj chodzę i spaceruję, tym bardziej zastanawiam się, co może takim Chińczykom, którzy przyjadą do Europy, czy nawet do Polski, spodobać się, czy zachwycić. Jak oni tutaj mają same wysokie budynki, wszystko w ogóle jest piękne, zieleń, tak jak mówiłem na początku, jest zorganizowana w taki sposób, nie po chamsku nawalone budynków po prostu jeden na drugim bez żadnej zieleni, tylko w taki właśnie sposób, że pomiędzy tymi budynkami wszystkimi jest mnóstwo zieleni. Pokażę Wam, jak to wygląda. Na ulicy naprawdę aż się przyjemnie idzie. Jak się jedzie samochodem, to robi to naprawdę duże wrażenie. Tam w tle budyneczek na pewno z 300 metrów wysokości ma. Widziałem go już z daleka, jak żeśmy jechali. Także wszędzie tutaj, między tymi budynkami jest pełno zieleni. Zastanawiam się też, gdzie są wszyscy mieszkańcy, bo to przecież ogromne tereny. W większości generalnie wypełnione budynkami, więc nie wiem, gdzie są ci wszyscy ludzie. Podejrzewam, że pewnie pracują, dlatego nie ma tutaj nie wiadomo jakiego ruchu i nie wiadomo jakich korków. Zobaczcie, skuterki pomykają sobie normalnie. O, ja teraz też idę drogą dla skuterków i tutaj można korzystać z pasów i widziałem to już w poprzednich innych miejscach, jak tutaj jechaliśmy, że też tak faktycznie jest. Zobaczcie, gościu se czeka normalnie na to, żeby wyjechać. Nawet w mieście, którego pewnie większość z Was w ogóle nie zna albo nie kojarzy. Wielkie budynki, mieszka mnóstwo ludzi, aglomeracja ma kilka milionów ludzi, więc nawet ta praktycznie w ogóle nieznana jest
no dużo większa niż ta nasza największa w Polsce. A to jest miejscowa, w której śpię, nazywa się Atre Hotel. Właśnie wróciłem ze sklepu, poszedłem sprawdzić, czy jest tutaj drogo, czy tanio i za to wszystko, co tutaj widzicie, zapłaciłem prawie 42 chińskie juany. No i przyznacie, że jest to chyba całkiem niewiele. I teraz tak, będąc w Chinach oczywiście kupiłem chińską zupkę, która w przeliczeniu na polskie, nie pamiętam ile kosztowała, ale jakieś tam 4 zł. Red Bull. Piwo, na potrzeby tego nagrania muszę powiedzieć, że jest bezalkoholowe oczywiście do sprawdzenia. To nie wiem co to jest, jakiś alkohol oczywiście w ogóle nie ma procentów na potrzeby tego nagrania, muszę to powiedzieć. No i beef jerky. Sprawdzimy czy jest dobre. Puszki bardzo ciekawie się otwierają, zupełnie inaczej niż u nas. Pociąga się i się zrywa tą metalową cienką część. O, właśnie tak, ale niestety jedną ręką trzymam kamerę, więc nie będę mógł Wam tego pokazać. Albo będę mógł, najwyżej się pokaleczę trochę. Tutaj nazywa się to napojem nie energetycznym, tylko witaminizowanym. I co ciekawe, jest bez gazu. Więc smak znany, ale zupełnie inny niż zazwyczaj. Dobra, bierzemy się za przygotowanie zupki. Podłączamy tą trójkątną wtyczkę. Pierwszy problem się uwidocznił ze zjedzeniem tego, bo nigdzie na stanie nie ma łyżki. Są różne inne bajery, można sobie nawet herbatkę zrobić na wynos, ale niestety łyżki nie ma. Oni tutaj wszystko jedzą pałeczkami, ja pałeczkami posługiwać się nie umiem, ale nawet ich tutaj nie ma. Więc chyba będę musiał iść podkraść do restauracji. Problem rozwiązał się po otwarciu, bo jest tutaj składany widelec, a zawartość trochę bogatsza niż u nas, bo są jakieś suszone warzywka. To chyba jakiś spicy sauce, tak żeby było trochę ostrzej. No i tutaj zdaje się, że jakieś mięsko. Piję to z przyzwyczajenia, chciałem zgnieść, ale te puszki pancerne, chyba czołgiem trzeba byłoby potem przejechać, żeby to zgnieść. A jedzonko robi się. Czekam jeszcze 15 minut, zakryłem specjalnie tym, żeby się nie odkrywało. Oczywiście nie oczekuję nie wiadomo czego, ale muszę Wam powiedzieć, że jak wsypywałem, to ten zestawik do wsypywania całkiem ciekawy. Przyszedł teraz czas na bezalkoholowe piwko. Zobaczymy jak tu smakuje. Otwarcie już normalne, tak jak u nas w Europie. O matko, ale twarde. Chyba dużo więcej amelinum tu używają do tego. Niezłe, nawet może być. Takie strasznie lightowe. No dobra, słuchajcie, próbujemy w takim razie. Zupka chińska z Chin, już na etapie przygotowywania. Wyglądało dużo lepiej niż nasze. No i uwaga, próbujemy. Napakowałem tutaj pół litra wody, więc mam nadzieję, że to nie jest dużo. Całkiem nieźle. Wysoki poziom jedzenia. Jak za okolice 3,50. Dobra, próbujemy w takim razie resztę rzeczy, które kupiliśmy. A tym chyba co? Najem się w takim razie. Koniecznie oczywiście trzeba popić. Stały jeszcze dwie rzeczy do przetestowania. Otwieramy w takim razie ten beef jerky. Jeszcze zapakowany w jakąś folię dodatkową. Wygląda jak karkówka marynowana, ale nie usmażona, tylko taka ususzona. Zaraz sprawdzimy, czy to pycha, czy nie bardzo. Smakuje trochę jak nasza kiełbasa, tylko taka bardziej krucha, chrupka. Rozpada się. Nie rozpływa się w ustach, a rozpada się w ustach, można byłoby powiedzieć. Także całkiem spoko rzecz. Dobra, zjem trochę, bo przecież opędzlowałem kubeł tej zupy i została mi najważniejsza rzecz do sprawdzenia. Nie wiem, czy to widać, ale latają nad głową cały czas myśliwce. Ten chyba teraz schodzi do lądowania, więc wydaje mi się, że gdzieś tu jest jakaś na pewno baza wojskowa. Chciałem powiedzieć waza wojskowa. No i mamy coś takiego tutaj jeszcze do spróbowania. Drogie nie było. Ciekawe, czy będzie lepsze niż nasza fioletowa figa z makiem, na którą przepis poda Wam Michał Żewłakow. Michał, poprosimy. Gorzka żołądkowa figa, taka fioletowa, z lodem i z wodą gazowaną. Jeśli chodzi o proporcje, Kamil prosił, żeby nie zmieniać, więc to jest tak 2/3 do 1/3. Dzięki, Michał, za sprawozdanie. A teraz sprawdzamy, czy wytwory chińskich destylarni są lepsze niż nasze. Słociutkie. Po 3 godzinach żyję, więc uznaję, że jedzenie było spoko. Tak wygląda widok z okna. Jak już się ściemni, tu obok jakiś bardzo wysoki budynek. Nie jest to jakoś przesadnie
neonowane. Teraz lecę zjeść coś normalnego, umówiłem się na kolację. Zostałem zaproszony w zasadzie na nudle, więc zobaczymy, czy jedzenie będzie tak samo dobre jak w sklepie. Dobra, ubieramy się, przebieramy, kąpiemy, myjemy i wychodzimy. Jestem w pralni, ale oczywiście nie przyszedłem tutaj prać, bo nie ma takiej potrzeby. Potrzebuję wyprasować koszulę, bo idę na miacho. Nie mogę w takim pogniecieńcu lecieć. Robot normalnie przyjechał po coś do tego pokoju. Ciekawe po co. Dobra, nie będę podchodził blisko, bo jeszcze coś będzie chciał ode mnie, jakiś bilet albo coś. Dobra, jedzenie ktoś zamówił i to coś przywiozło jedzenie. Wraca teraz windą samo na dół. Pojedziemy sobie motocyklem, więc nawet w pierwszym dniu będąc tutaj, pojadę oczywiście jako pasażer, bo tutaj międzynarodowe prawo jazdy nie działa, więc skakujemy, jedziemy na tradycyjne nudle. Jedziemy na TRK 702, czyli na bardzo popularnym motocyklu. Przynajmniej przez ostatnie 2 lata, bo zarejestrowało się przecież 1000 sztuk w 2024 roku. No w tym roku słabo im idzie wprowadzanie nowości. My też niczego nowego za specjalnie oprócz w zasadzie Tornado 550 nie mamy. Powiem Wam, że ruch jest dosyć mały jak na tą godzinę. No i jedzie się oczywiście bardzo przyjemnie. Tutaj środki skrzyżowe nie są tak bardzo namalowane jak u nas. I klaksonów też ludzie używają. Powiem Wam, jak jechałem jako pasażer samochodem, to no widać, że prowadzą dużo bardziej niebezpiecznie niż Europejczycy. Tak jakby rozglądają się ciągle i nawet przy prostych sytuacjach tak zajeżdżają drogę, mimo tego, że jechaliśmy tak 20 minut, no to kilka takich sytuacji miało miejsce. Nawet mój host powiedział, że w Europie kierowcy jeżdżą zdecydowanie lepiej, są bardziej skupieni na drodze. Aczkolwiek no nie widziałem tutaj żadnego wypadku. Jesteśmy w tradycyjnej chińskiej restauracji, będziemy jeść tradycyjne nudle. Zobaczcie sobie na ceny, od 15 do 22, czyli przeliczając na nasze będzie to jakieś 10-12 zł, czyli niewiele. Przejeżdżaliśmy jeszcze przez fajny street food i na pewno tam zajdziemy, żeby Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. O, tutaj przygotowuje się dla nas właśnie jedzonko. Tutaj zobaczcie, bez znajomości chińskiego niewiele można byłoby zrozumieć. Mi oczywiście jedzenie zamówił Egon. This is my host in Taizu. Maybe you can say something to my viewers? Okay, hello guys, welcome to China and welcome to Taizu. There are lots of delicious foods, and lots of good views outside. So this is a really modern city. Let's come to China. I confirmed. It's really nice place. Egon is a representative of QG Motor. Yes, for sure. Okay, and tomorrow we will testing, riding, and choose the best models for you. We will show the high quality and the high performance vehicle from China. And we have a really modern manufacturing. It's almost the most modern factory in China, the #1. And tomorrow we will see the high technology for the assembly line and all the stock warehouse. It's automatically. It's really unbelievable. So let's see tomorrow. Okay, let's go start to eating. Yes. Oh, this is some kind of special Chinese noodle. It's from the center of China. Okay, let's try. Pałeczki, wiecie, nie, że nie potrafię nim jeść, no ale nic, tutaj wszystko je się pałeczkami, więc spróbujemy. Smacznego. Jest naprawdę bardzo dobre. Takie trochę ostre, do czego dostaliśmy chińskiego burgera w takim trochę innym pieczywie niż nasze, bardziej takie jak francuskie, coś takiego. I do tego jakiś ciekawy, oryginalny chiński napój. Całkiem nieźle idzie mi jedzenie pałeczkami. Oczywiście już się obrudziłem, bo wszystko chlapie. Śmiali się ze mnie tutaj, że nie potrafię trzymać tych pałeczek, ale jak na to, jak nie potrafię, całkiem sprytnie idzie mi jedzenie. Napój smakuje bardzo podobnie do tego, jak smakował kiedyś Lift w Polsce, co kosztowało 2 zł. Nie wiem, czy pamiętacie takie wielkie 2-litrowe butle, ale było coś takiego. Już czegoś takiego nie ma. Dosyć słodkie, ale bez problemu można wypić, przyjemne całkiem. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę bezpiecznie tutaj. Może wszędzie są kamery,
co dla nas jest dziwne, nawet dla nas Europejczyków, w sensie, bo u nas wszystko nie jest tak obkamerowane, ale przynajmniej jest bezpiecznie. Przynajmniej tak twierdzą ci, którzy tu mieszkają. Egon, z którym jestem, powiedział, że w Europie został okradziony 2 razy. Raz w Barcelonie i raz w Mediolanie na Eikmie jak był. No ale słuchajcie, są to miejsca, do których przyjeżdża dużo ludzi, pół świata. No i niestety trzeba się liczyć z tym. Oczywiście w żaden sposób tego nie tłumaczę, ale tutaj tak się nie dzieje. What we gonna have here? She's asking you, would you like something? No, I'm just only recording to... 他只是拍一下视频，第一次来中国，拍点见人。 Tu słuchajcie, jakieś zapaszki dochodzą, kiełbaski się robią. O, widzę, że kurczak jeszcze w skórce. Przewracany trochę jak na grillu. No u nas nie jest to może takie popularne jak tutaj. U nas takie rzeczy są raczej skumulowane w pięknie wyglądających budynkach. A tutaj to jedzenie jest naprawdę tanie. Można za tych 10-15 juanów kupić sobie coś do szamki. No u nas takie rzeczy chińskie są 4-5 razy droższe. Ruch jest dosyć mały, nie taki duży jak można zobaczyć na większości filmów z Azji. Kierowcy tutaj bardzo rzadko używają klaksonów. Praktycznie słyszycie, że idziemy sobie w zasadzie środkiem ulicy. Ruch jest taki, że koreczek jest przede mną, a nikt nie używa klaksona. Może nie ma tylu skuterów i jednośladów, co w innych azjatyckich krajach, ale trzeba przyznać, że naprawdę jest bardzo spokojnie i bezpiecznie, aż jestem zdziwiony. Udało mi się też dowiedzieć, dlaczego tak mało motocykli jeździ obecnie po ulicach. Dlatego, że jest po prostu zimno. Dla nich 20 stopni to jest zimno, bo realnie jest 19 stopni. Sprawdziliśmy na telefoniku, więc jest późno, to po pierwsze, a po drugie jest po prostu za zimno. Tutaj jeździ się, jak jest 30 stopni, bez kurtek, tak jak widzieliście. A w następnym odcinku zajmiemy się już testowaniem. Obecnie jestem w fabryce QJ Motora na finalnej linii montażowej, skąd odjeżdżają motocykle i można potestować. Zobaczcie, są przygotowane już do testów SRT 800DX, 800RR, Hypermotard mały, 300DX i 450. Z tyłu stoi reszta, którą będę jeździł, ale to zobaczycie już w następnym materiale. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia!